Czasem, kiedy jesteśmy za granicą i zwiedzamy jakieś miasto albo muzeum, to zdarza się, że natkniemy się na coś w jakiś sposób związanego z Polską. I wtedy mówimy, aha, nasi tu byli. I takie aha, nasi tu byli ma swoją profesjonalną nazwę. To polonik. Polonikiem może być dokument, dzieło sztuki, przedmiot, obiekt, miejsce w jakiś sposób związane z Polską albo z Polakami. Teraz jesteśmy w Bolonii we Włoszech. To miasto słynie ze swoich wspaniałych podcieni, ale przyjechaliśmy do Bolonii nie ze względu na bolońskie podcienia, ale ze względu na pewien szczególny, jeden z najstarszych poloników. Zostańcie z nami. Polonik, który przyjechaliśmy obejrzeć, jest związany z jedną z najważniejszych, najwybitniejszych postaci polskiego średniowiecza. Z Jarosławem Bogorią ze Skotnik. Ten uczony mąż był wychowawcą królewicza Kazimierza, późniejszego króla Kazimierza Wielkiego. W roku 1339 reprezentował Polskę na procesie warszawskim przeciwko zakonowi krzyżackiemu. A w 1370 już jako arcybiskup gnieźnieński Jarosław Bogoria koronował w katedrze wawelskiej na króla Polski Ludwika Węgierskiego. Jednak zanim wszystkie te doniosłe wydarzenia miały miejsce, to Jarosław Bogoria ze Skotnik spędził kilka lat tutaj, w Bolonii. Był na Uniwersytecie Bolońskim w latach 1316-1322. I pod koniec jego pobytu, na początku lat 20. XIV wieku, miało tu miejsce skandaliczne wydarzenie. Pewien hiszpański student zakochał się w mieszczance. I chyba buzowała w nim gorąca hiszpańska krew, ponieważ postanowił wraz z kolegami napaść na dom tej swojej ukochanej Konstancji i jej rodziny. Ojciec tejże Konstancji domagał się sprawiedliwości i miejski sąd skazał tego hiszpańskiego studenta na śmierć. Wyrok wykonano. Oburzyło to studentów Bolońskiego Uniwersytetu. W proteście przeciwko temu, na co pozwolił sobie miejski sąd, opuścili oni wraz z profesorami Bolonię i przenieśli się do Imoli. Ten konflikt udało się zażegnać i na pamiątkę tego pokojowego rozwiązania konfliktu pomiędzy mieszczaństwem a studentami w Bolonii postanowiono ufundować kościół, takie przypieczętowanie tego pokoju. Kiedy to się działo, Jarosław Bogoria był syndykiem, czyli doradcą rektora studentów ultramontanów, studentów cudzoziemskich. Niestety kościół Santa Maria degli Scolari, czyli Matki Boskiej Studenckiej, albo Santa Maria della Pace, czyli Matki Boskiej od Pokoju, nie przetrwał do naszych czasów. Został rozebrany na początku XIX wieku, ale zachowała się tablica fundacyjna, którą umieszczono na tym kościele na pamiątkę tego konfliktu i jego zażegnania. Chodźmy ją zobaczyć. Kościół Santa Maria della Pace, albo inaczej Santa Maria degli Scolari, wznosił się w tym miejscu. No cóż, kościoła już nie ma, ale zachowała się do naszych czasów tablica fundacyjna, którą wmurowano w ścianę budynku, który wzniesiono na miejscu kościoła. To jest ten budynek i chciałbym powiedzieć, że to jest ta tablica, ale tak nie jest. Na początku XX wieku ta tablica została przeniesiona, oryginał tej XIV-wiecznej tablicy został przeniesiony do lokalnego muzeum i zastąpiła ją kopia. Co widzimy na tej kopii i także na tym oryginale w muzeum? Na środku jest Matka Boska, która pomiędzy kolanami trzyma Jezusa. Nad Matką Boską jest gotycki łuk, taki baldachim, ale nas najbardziej będzie interesowało to, co dzieje się po bokach Matki Boskiej i Jezusa. Tam jest przedstawionych 6 postaci. Drugi odziany w togę mąż od lewej to nasz bohater, Jarosław Herbu Bogoria ze Skotnik. Skąd wiemy, że to on? Ponieważ jest podpisany. Nad jego głową pojawia się napis Jarosławus de Polonia, więc nie dość, że jest podpisany, że to on i wiemy, że to on, ale jeszcze pojawia się także jego pochodzenie, nazwa naszego kraju, Polonia. Ale to nie wszystko.
To nie tylko jest taki polonik na sterydach, bo jest przedstawiony Polak i podpisany swoim imieniem i jeszcze podpisany nazwą swojego państwa, ale poniżej tej grupy figur, tych 6 mężów zaangażowanych w ufundowanie tego kościoła oraz Matki Boskiej i Jezusa, są herby i napis fundacyjny. I jeden z tych herbów, drugi od lewej, to jest właśnie herb Bogoria, herb Jarosława ze Skotnik. Niestety ta oryginalna tablica została zniszczona przez żołnierzy napoleońskich i te herby zostały zatarte. Ale kiedy spojrzy się na ten oryginał, który jest w muzeum pod odpowiednim kątem, jeżeli bardzo dokładnie przyjrzy się tej tarczy herbowej, o której możemy podejrzewać, że tam właśnie był herb Bogoria, to możemy zauważyć ślady tego, co składa się na godło herbu Bogoria, czyli 2 rogaciny o jednym drzewcu w słup. To jest najstarsza redakcja, najstarsza wersja herbu Bogoria. Później on wyglądał trochę inaczej, miał inną redakcję, te 2 rogaciny nie były połączone wspólnym drzewcem. Ale tym samym to jest najstarsze przedstawienie polskiego szlacheckiego herbu poza granicami naszego kraju. I można powiedzieć, że udział w ufundowaniu tego kościoła na początku lat 20. XIV wieku był początkiem wielkiej kariery deweloperskiej Jarosława Bogorii, ponieważ on uczestniczył w swoim długim, prawie 100-letnim życiu nie tylko w najważniejszych wydarzeniach politycznych i społecznych w XIV-wiecznej Polsce, ale także zbudował, przebudował i rozbudował liczne kościoły, klasztory, dwory, zamki, a jego architektonicznym dziełem życia była wielka gotycka przebudowa archikatedry gnieźnieńskiej. I o tym dziele życia Jarosława Bogorii ze Skotnik mamy już film. Kliknij tutaj, aby zobaczyć właśnie film o archikatedrze gnieźnieńskiej i kliknij tutaj, aby subskrybować ten kanał. Tymczasem ja serdecznie dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Do zobaczenia.